Wyobraźcie sobie, że jedziecie na lotnisko, zostawiacie samochód na parkingu, a do terminala zabiera Was autonomiczna kapsuła bez kierowcy. Taki system działa na największym lotnisku w Wielkiej Brytanii, London Heathrow, przy terminalu 5. Zaraz pokażę Wam, jak to działa. Witajcie serdecznie w nowym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak dostałem się na terminal Heathrow z parkingu, na którym właśnie się teraz znajduję. Podróż ta, choć krótka, jest przygodą samą w sobie. To właśnie Heathrow Pods, autonomiczne kapsuły, które wyglądają jak z przyszłości. Z takiej oto stacji można pakować się do poda. Okej. Podchodzimy do ekranu i mamy do wyboru opcję Please touch the screen to start. Hello, where do you want to go? Gdzie chcemy jechać? Do stacji A czy na terminal 5? No my jedziemy akurat na terminal 5. You are going to Terminal 5. Is that okay? No zgadza się. Please let people in the door before you get in. Okej. Your call is going to Terminal 5. Okej. I wchodzimy. Startujemy. Podrusza. Tutaj mamy u góry ekranik, na którym wyświetla się, że nasza podróż podem będzie troszkę dłużej niż normalnie, więc zobaczymy, co to znaczy. No tak czy inaczej, jedziemy. Te niewielkie kapsuły to część systemu transportowego, który na Heathrow działa od 2011 roku. System nazywa się Personal Rapid Transit, czyli w skrócie PRT. W praktyce działa to trochę jak autonomiczna taksówka. Wybieramy kierunek na ekranie, kapsuła podjeżdża i jedzie bezpośrednio do naszego przystanku, bez żadnych przesiadek i bez zatrzymywania się po drodze. 13:42, no powiedzmy 13:41, więc zobaczymy, ile zajmie tak naprawdę ta podróż. Co ciekawe, choć jesteśmy w Wielkiej Brytanii, kapsuły poruszają się tutaj po prawej stronie drogi, a nie po lewej jak normalny ruch uliczny. To dlatego, że cały system został zaprojektowany od zera specjalnie dla tych pojazdów i nie musiał się dostosowywać do zasad ruchu drogowego. Kapsuły mogą jechać z maksymalną prędkością około 40 km na godzinę, a cała podróż z parkingu do terminala trwa zwykle około 5 minut. Trasa ma w sumie prawie 4 km długości i prowadzi po specjalnej drodze przeznaczonej tylko dla tych pojazdów. W środku nie ma kierownicy, pedałów czy innych przyrządów sterujących. Wszystko kontroluje komputer pokładowy oraz centralny system sterowania. Jedna kapsuła może zabrać do 4 osób razem z bagażem, więc spokojnie zmieszczą się tu walizki przed lotem. Sam system został opracowany przez brytyjską firmę technologiczną i był testowany przez wiele lat, zanim trafił na Heathrow. Był to jeden z pierwszych na świecie autonomicznych systemów transportu pasażerskiego działających w normalnej, codziennej eksploatacji. Na Heathrow kursuje obecnie 21 takich kapsuł, które poruszają się pomiędzy parkingiem a terminalem 5. Co ciekawe, kapsuły nie jeżdżą według żadnego rozkładu jazdy. Przyjeżdżają na żądanie, kiedy tylko ktoś wybierze kierunek na ekranie. Dlatego średni czas oczekiwania na kapsułę to często tylko kilkanaście sekund. Zanim wprowadzono ten system, pasażerów między parkingiem a terminalem woziły autobusy.
Kapsuły są w pełni elektryczne i zużywają znacznie mniej energii niż autobus obsługujący tą samą trasę. Dzięki temu system jest nie tylko wygodny dla pasażerów, ale też bardziej ekologiczny. Z tych kapsuł korzysta około 1000 pasażerów dziennie. To niewiele jak na Heathrow, ale trzeba pamiętać, że system obsługuje tylko jeden parking przy terminalu 5. No i 13:46, czyli można powiedzieć, że dokładnie po 5 minutach. Dokładnie po 5 minutach właśnie wjeżdżamy do tunelu, więc podejrzewam, że zaraz będzie wyjście już na sam terminal. Także zobaczymy. A tak, dokładnie. Tutaj już się zawija naokoło, czyli po prostu zakręca i za chwilę stąd wyjdziemy bezpośrednio na sam terminal. Almost there. When we stop, the doors will open automatically. For travelling on Heathrow Park. Touch the screen to start. I wychodzimy. Tak wyglądają stacje tutaj z podami na samym terminalu. Także tak to właśnie wyglądała podróż autonomicznymi podami z parkingu na terminal 5. Ja teraz udaję się w dalszą podróż, a za parę dni wrócimy tutaj z powrotem i tymi samymi podami pojedziemy po samochód. Ale tym razem będzie to w nocy, więc zobaczymy, jak te pody prezentują się po zmroku. 3 days later. Jestem po paru dniach po wizycie w Polsce. Wróciłem z powrotem na Heathrow po zmroku. Także teraz czas na odnalezienie stacji. Gdzie jest ten pod parking? Przejechać windą. Tak, przypominam sobie. Windą. Kierujemy się do pod parking. I stoją maszyny. Stoją i czekają na klientów. Proszę bardzo. 4 pody, którą wybieramy. Ja proponuję tego poda. Proszę bardzo. Cześć. Where do you want to go? Do stacji numer B. To pod parking station B. Is that okay? That's okay. Please board your pod for pod parking station B. No i dobrze. Are you ready? Press the button to close the door. Proszę start, proszę jechać. Our journey from Terminal 5 to pod parking station B takes 5 minutes. 5 minut, standardowo. Przecież standardowo. Mówię tak, jakbyśmy jeździli tutaj co chwilę. Ale prawda jest taka, że 5 minut i będę na parkingu. You're going to pod parking station B. Lotnisko Heathrow nocą. Dokładnie ta sama trasa, dokładnie ta sama prędkość, 40 km na godzinę. Tyle tylko, że po zmroku, wieczorową porą. I ostatni zakręt. I już widzicie stację B, z której to całkiem niedawno startowałem, jadąc w kierunku lotniska. Thanks for travelling on Heathrow Pod. Don't forget your bags. Mind your head when leaving the pod. Goodbye. See you soon.
I to już cała trasa autonomicznymi kapsułami na lotnisku Heathrow. Jak widzieliście, ten system działa bez zarzutu. Jest szybki, cichy, wygodny. Także jeżeli będziecie kiedykolwiek mieć okazję lecieć z lotniska Heathrow i będziecie musieli parkować samochód, bądź znajdziecie się na terminalu 5, bardzo polecam przejażdżkę się tymi podami. Nie trzeba nic skanować, po prostu przychodzi się do stacji i najnormalniej w świecie wchodzi się i można sobie zrobić takie kółeczko do stacji B, wysiąść, zobaczyć i wrócić na terminal. Także serdecznie polecam i zachęcam do używania tego systemu. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek o tej dość nietypowej i dość futurystycznej formie podróżowania między parkingiem a terminalem na lotnisku. I zapraszam do następnego odcinka. Pozdro!